Dzień dobry Państwu, także już Pan Piotr mnie przedstawił. Ja jestem pracownikiem Politechniki Lubelskiej, tam mam stanowisko profesora uczelni. Jeżeli chodzi o taką działalność branżową, to też można powiedzieć, jestem inżynierem z uprawnieniami i projektowymi i wykonawczymi, także też udzielam się, można powiedzieć tak, praktycznie. I dzisiaj Państwu chciałem przedstawić taki temat w zakresie sterowania ogrzewaniem, które można zintegrować z istniejącym systemem regulacji pogodowej, który przynosi oszczędności energii, jest bardzo prosty do wdrożenia. Także takie na początek informacje. Jeżeli chodzi o czas zwrotu takiej inwestycji, to jest poniżej jednego sezonu ogrzewania. Także przedstawię Państwu teraz takie rozwiązanie. Jeżeli chodzi o budynki, tak, i zużywaną w nich energię, to proszę Państwa mamy pewne założenia i teraz jest to temat dosyć modny i na topie, tak, w Komisji Europejskiej, jak także w różnych takich działaniach, które są planowane. Takim ogólnym działaniem, który ma być i takim założeniem, to jest to, że wszystkie budynki istniejące do 2050 mają być neutralne węglowo. No i inne działania, które są towarzyszące, to mają ten proces wspomóc. Dlatego też Komisja Europejska zauważyła, że są pewne bariery, o których za chwilę powiem. Natomiast też zauważyła, że istotą nie tylko są nowe budynki, żeby spełniały wymagania odnośnie efektywności energetycznej, ale także istniejące, bo większość istniejących budynków obecnie będzie też istniała w 2050 roku. Także proszę Państwa, jeżeli chodzi o bariery, które zauważono, to jest to brak informacji z zakresu, jakie korzyści przynosi dana renowacja, jak dany środek. Tutaj nie ma takich dobrych praktyk, szczególnie w zakresie nowych technologii, które pokazują najlepiej dla inwestora możliwie długi okres już po wdrożeniu, żeby inwestor czuł się bezpiecznie podczas procesu wdrożenia takiego układu. Brak było też wartości referencyjnych, tak, które właśnie pokazują, jaki jest zakres rzeczywistych oszczędności zużycia energii. No i związany z tym czas zwrotu inwestycji, czy jakieś problemy, które występują przy wdrażaniu danego środka. Bo tutaj mamy, jeżeli chodzi o istniejące budynki, to nie jest laboratorium, tylko to są żywe obiekty z osobami, które mimo wszystko mogą apelować i zgłaszać tutaj uwagi. Także na to trzeba też zwracać uwagę. Ja zawsze mówię, że przy projekcie nowego obiektu to możemy zrobić wszystko i bez problemu w zasadzie, tak? Kwestia tylko pieniędzy. Natomiast jeżeli chodzi o budynki istniejące, no to naprawdę trzeba zwracać uwagę na to, kto tam zamieszkuje i żeby być po tej zawsze bezpiecznej stronie, żeby później nie było problemów w tym okresie powdrożeniowym. I patrząc na obecnie już, że tak powiem, w części zmodernizowane obiekty, można powiedzieć, że w Polsce większość budynków była poddana termomodernizacji. Tak? I w zasadzie w większości miast w Polsce, jak się podróżuje, to można zobaczyć, że budynki zostały docieplone. Już nawet to docieplenie po pewnym czasie i tynk tam zastosowany nabiera kolorów, także już pewien czas temu. No i inne działania w zasadzie nie były już później prowadzone. Jeżeli to dobrze było docieplenie zrobione i audyt energetyczny zakładał z założenia tak, to jeszcze dostosowana była w pewnej części instalacja ogrzewania, tak? Bo samo docieplenie budynku, jeżeli chodzi o zużycie energii, to w dokumentacji bardzo ładnie to wygląda. Na przykład można przy zastosowaniu 15 cm styropianu zmniejszyć zużycie energii o 30-40%. Natomiast my prowadziliśmy wiele badań, które weryfikowały właśnie tego typu tezy teoretyczne i jeżeli dostosowanie systemu ogrzewania nie było przeprowadzone równolegle, no to te oszczędności były bardzo niskie. 5%, a zdarzały się, i to nie pojedyncze przypadki, że zużycie energii po dociepleniu budynku było większe niż wcześniej. Oczywiście tutaj porównując zużycie ciepła sprowadzone do standardowego sezonu ogrzewczego, bo tak między sezonami ogrzewania nie można takich porównań robić. Także proszę Państwa, gdzie i jak można obniżyć zużycie energii w budynkach istniejących? Bo ja w zasadzie w swojej działalności badawczej, poza takimi szczegółowymi tematami, które mi posłużyły wcześniej, szczególnie w przypadku doktoratu, do zrobienia właśnie stopnia, natomiast później już bardziej takim szerszym zagadnieniem się zająłem, tak, czyli co zrobić w budynkach istniejących, tak, bo tutaj jest duże pole. Można przyjrzeć się procesowi wytwarzania ciepła poprzez efektywne energetycznie źródła ciepła.
można przyjrzeć się procesowi przesyłu ciepła, jak także jego wykorzystania, czy to w budynkach, czy w danych jakichś węzłach grupowych. Także na te potrzeby opracowaliśmy pewne poradniki, oczywiście przy okazji różne artykuły naukowe, ale tutaj chciałem przedstawić takie poradniki z tego zakresu w języku polskim, wydane przez Instal. To jest takie dosyć znane u nas wydawnictwo w Polsce. No i jeden guidebook europejski, raport też ostatnio wydany, jak przejść z gazu na inne źródła, tak? Taki dosyć, można powiedzieć, obecnie modny. Obecnie pracujemy też nad takim guidebookiem, jak zintegrować pompy ciepła w istniejących budynkach i nad kolejnym guidebookiem na proces dekarbonizacji budynków istniejących. Także te guidebooki europejskie, one są tworzone w ramach takiej organizacji RIVA, która zrzesza instytucje, znaczy inżynierów, którzy zajmują się branżą ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji w 26 krajach Unii Europejskiej. Także tam pracujemy na takiej platformie i mamy przełożenie na inżynierów z tego zakresu w poszczególnych państwach. Także biorąc to pod uwagę, no, nad czym pracujemy, to też warto zwrócić uwagę, jaki ma później efekt, ponieważ możemy się w zasadzie zająć na przykład oświetleniem, czy jakimś tutaj urządzeniami gospodarstwa domowego, ale tam mamy to średnie zużycie w budynkach około 14,5%. Jak widzimy, większość ciepła obecnie jest zużywane w budynkach istniejących na ogrzewanie, jak także na przygotowanie ciepłej wody użytkowej. To jest ponad 75%, dlatego też tam efekt na przykład zmniejszenia zużycia energii o 10% przynosi no, duży efekt w skali. Także tutaj nie chcemy na przykład, chociaż też zaczęliśmy się zajmować chłodzeniem, ale to bardziej pod kątem rynku indyjskiego między innymi, tak? Także tam współpracujemy z osobami z Indii. No i teraz już szczegółowo przechodzę do tej tematyki. Już jakby podkreśliłem to, że istotne jest to, żeby w naszym przypadku zmniejszać zużycie energii na ogrzewanie. System przygotowania ciepłej wody użytkowej tam zużywa około 15%, ale system przygotowania ciepłej wody jest taki troszeczkę, można powiedzieć, niewdzięczny, bo z jednej strony jest to zmienne zużycie ciepłej wody użytkowej, z drugiej strony jesteśmy wstrzymani temperaturą ciepłej wody użytkowej i wymaganiami technicznymi w tym zakresie, w Polsce przynajmniej obowiązującymi. Także były takie zakusy zmniejszenia temperatury ciepłej wody użytkowej przez jeden z takich wiodących, można powiedzieć, z wiodących firm ciepłowniczych w Polsce. Mieliśmy z nimi tam współpracować, z firmą Veolia, natomiast no, troszeczkę jest to niebezpieczne, tak, między innymi co się tam zostało nagłośnione w Rzeszowie, tak? Także trzeba na to tutaj no, uważać w tym zakresie. Natomiast jeżeli czyli tam chodziło o bakterię Legionella. Także proszę Państwa, jeżeli chodzi o regulację istniejących systemów ogrzewania, to jest to regulacja pogodowa, najczęściej stosowana, czyli to jest regulacja temperatury na zasileniu instalacji ogrzewczej względem krzywej ogrzewania, czyli zmian temperatury zewnętrznej. Czyli jest to realizowane przez takie istniejące regulatory pogodowe, które mają czujnik temperatury zewnętrznej i na tej podstawie mamy temperaturę na zasileniu. Tylko chciałem na co zwrócić uwagę. Na przykład przy 0 stopni Celsjusza na podstawie wybranej jakiejś krzywej grzewczej, tutaj wybór krzywej grzewczej też jest często robiony niepoprawnie. Później też ona jest podnoszona, ta krzywa ogrzewania, z uwagi na to, że zarządcy budynków w pierwszej formie, czy też no, dostawcy ciepła, jak są pomieszczenia niedogrzewane, to podnoszą krzywę grzania, bo to jest najłatwiejszy środek zaradczy, a nie rozwiązują problemów u źródła, czyli można powiedzieć czasami wynikających z niezrównoważenia hydraulicznego instalacji ogrzewania. Więc proszę Państwa, budynki są często przegrzewane i na co jeszcze chciałem zwrócić uwagę, czyli to nie jest tak, że jak jest obecnie temperatura na przykład 0 stopni Celsjusza, to mamy na zasileniu na przykład 57 stopni Celsjusza, ponieważ tutaj istniejące regulatory uśredniają temperaturę do ostatnich 3 lub nawet 5 godzin wstecz. Także jest to regulacja zdecydowanie nadążna, tak? Jest to regulacja nadążna, czyli działająca z zdecydowanym opóźnieniem. Natomiast biorąc pod uwagę bezwładność cieplną budynku i systemu ogrzewania, no, zdecydowanie korzystniejsza jest regulacja prognozowa. Czyli proszę Państwa, tutaj biorąc to pod uwagę, no takie coś chcieliśmy opracować.
i to zostało opracowane w ramach projektu sfinansowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, który został zakończony pewien czas temu. Ja akurat kierowałem tym projektem i biorąc to pod uwagę jeszcze takie oceny, które wykonywałem w Komisji Europejskiej, tam były naprawdę ciekawe projekty, które dotyczyły na przykład sterowania model predictive control dla budynków. Natomiast było to rozwiązanie bardzo trudne do wdrożenia. Tak? Było szereg czujników, na podstawie których kalibrowany był model budynku i instalacji, natomiast wdrożenie takiego układu, no to trzeba było czekać na to rok, później, żeby przejść to do innego budynku, znowu kolejny rok. Więc trzeba było poświęcić i osoby zaangażować, które mają, można powiedzieć, dużą wiedzę w tym zakresie. Dlatego też, biorąc przy opracowaniu tego systemu, chcieliśmy opracować rozwiązanie szybkie do wdrożenia, proste w zastosowaniu i charakteryzujące się krótkim czasem zwrotu poniesionych nakładów inwestycyjnych. Był to projekt realizowany w Politechnice Lubelskiej wraz z konsorcjatem firmą Frisco. Obecnie Frisco jest właścicielem tego rozwiązania, tak to było zapisane w umowie konsorcyjnej. Rozwiązanie było, oczywiście potrzebowaliśmy interdyscyplinarnego zespołu, bo to opracowaliśmy rozwiązanie kompletne. Tu jest m.in. graficzny interfejs użytkownika takiego rozwiązania, za pomocą którego można wszystko zmieniać zdalnie. Jeżeli chodzi o proces instalacji tego układu, to on zajmuje około pół godziny. Po prostu w ramach projektu opracowaliśmy dwa rozwiązania, moduł prognozowy i sterownik prognozowy. Jeżeli chodzi o moduł, to jego integruje się z istniejącym regulatorem pogodowym. Można powiedzieć, wypina się czujnik temperatury zewnętrznej z istniejącego regulatora, wpina się do naszego modułu, a później sygnał z powrotem wraca do istniejącego regulatora. Dodatkowo, żeby nasz system działał poprawnie, to potrzebujemy wiedzieć, ile ciepła dostarczane jest do danego budynku na potrzeby ogrzewania, dlatego też trzeba dodatkowo wpiąć tutaj, czy też zainstalować ciepłomierz w obiegu centralnego ogrzewania. Ciepłomierz powinien być z wyjściem M-basowym lub można też taki przepływomierz bezinwazyjny zainstalować. Współpracujemy z większością istniejących czujników temperatury zewnętrznej, bo podczas realizacji tego projektu kontaktowaliśmy się z większością PEC-ów w Polsce, żeby jakby zaadresować ewentualne potrzeby w ich zakresie. Także, tak jak powiedziałem, mamy dwa rozwiązania. Moduł prognozowy, który integruje się z istniejącym regulatorem pogodowym, jak także sterownik prognozowy, to trzeba wtedy wymienić istniejący regulator pogodowy. Całość procesu można podzielić na takie dwie części. Element wykonawczy w budynku, który realizuje całość procesu naszego tutaj sterowania i nadrzędny system informatyczny, który jest na którym jest prowadzona całość procesu obliczeniowego. W tym systemie jest też zintegrowana aplikacja Meteo. Tutaj też testowaliśmy podczas projektu różne aplikacje Meteo, m.in. AccuWeather, ICM Polski, natomiast finalnie wybraliśmy kanadyjską prognozę pogody z uwagi na najlepszą sprawdzalność i niezawodność. Także, tak jak powiedziałem, jest element wykonawczy w budynku i jest system obliczeniowy, jak także archiwizacji danych pracujący, można powiedzieć, w chmurze. Tu jest widok takiego istniejącego modułu prognozowego, schemat podłączeń elektrycznych. To jest widok sterownika prognozowego, także już takie rozwiązanie, które adresuje wszystkie obiegi, wszystkie obiegi cieplne, które mogą występować w danym budynku, centralne ogrzewanie, ciepła woda użytkowa, ciepło technologiczne. Także, żeby wdrożyć też nasz system, to proszę Państwa, tak jak powiedziałem, trzeba z istniejącego regulatora wypiąć czujnik temperatury zewnętrznej, wpinamy go do naszego modułu, przepinamy do regulatora. Powinniśmy też mieć dostęp do internetu, żeby ten moduł zainstalowany w budynku kontaktował się z nadrzędnym systemem informatycznym, jak także powinniśmy wiedzieć, ile ciepła jest dostarczane do danego budynku. Nie interesuje nas dokumentacja budynku, tak? To jest też dosyć duża zaleta, ponieważ tutaj jakby kreujemy data-driven model, czyli model uczymy się budynku. Tu jest na przykład podczas instalacji taki przepływomierz bezinwazyjny zintegrowany, montaż na przewodzie. Po zainstalowaniu takiego układu mamy dostęp już do danych 10-minutowych związanych ze stawą ciepła do danego budynku. Także przy okazji jest ten system monitoringu. To jest dosyć zaawansowany system monitoringu, ponieważ podczas opracania zwróciliśmy uwagę na jego dokładność, gdyż
Większość systemów monitorowych PEC-u są to odczyty chwilowe, półgodzinne lub godzinne, natomiast tutaj są odczyty 10-minutowe z próbkowaniem co minutę, także to jest dosyć system miarodajny. Po zainstalowaniu takiego systemu od razu system nie generuje oszczędności energii, nie działa w trybie prognozowym, tylko buduje model budynku. Tutaj opracowaliśmy taką własną metodologię, jeżeli chodzi o budowę modelu budynku, bo jeżeli chodzi o centralne ogrzewanie, ciepło dostarczane te potrzeby, to proszę Państwa jest wiele czynników, które wpływają równocześnie. Tak? My opracowaliśmy taką metodę, która wyodrębnia wpływ poszczególnych czynników tak jakby niezależnie, bo mamy czynniki zewnętrzne, temperatura zewnętrzna, wiatr, nasłonecznienie, jak również czynniki wewnętrzne, czyli między innymi preferencje i zachowania, można powiedzieć ustawienia użytkowników. Także została tutaj opracowana metoda. Może nie będę aż tak wnikał w szczegóły w tym zakresie, chociaż mam trochę czasu. Także proszę Państwa, z założenia temperatura zewnętrzna działa cały czas. Oddziałuje cały czas na dostawę ciepła do budynku. Natomiast jeżeli chodzi o wiatr i nasłonecznienie, no to można to wyodrębnić, więc my model budowaliśmy w formie tak zwanej równoważnej temperatury zewnętrznej, czyli korygowaliśmy temperaturę zewnętrzną z uwagi na wiatr i nasłonecznienie. Po prostu wybieraliśmy odpowiednie godziny z doby, w których dane warunki można było wyodrębnić. Także to jest też ustawialne danego budynku, bo ten system też jest przewidziany do późniejszej internacjonalizacji, także w innych strefach klimatycznych może być inaczej, może być to też zmieniane, także wszystko jest tutaj zakodowane odpowiednio. Także już szczegóły to może nie, czyli mamy równoważną temperaturę zewnętrzną, to jest model naszego budynku, indywidualnie do danego obiektu utworzony, bo to też trzeba zdać sobie z tego sprawę, że identyczne budynki stojące obok siebie nie zużywają tyle samo energii. Czasami jest to różnica na przykład o 50, nawet 100%. Także naprawdę trzeba do każdego obiektu podchodzić indywidualnie. Dlatego tak podchodzimy. Nie interesuje nas dokumentacja, tak jak powiedziałem, budujemy rzeczywisty model budynku i na nim pracujemy. Jeżeli chodzi o wpływ użytkowników, to też jest dosyć istotne, dlatego też tworzymy takie profile zachowań użytkowników i na tej podstawie je uwzględniamy też w naszym procesie. Tylko proszę Państwa, no tutaj my opracowaliśmy metodologię do prognozowania zużycia ciepła. Natomiast jeżeli chodzi o sterowanie prognozowe, to nie chodzi o to, żeby prognozować i dawać tyle, ile prognozujemy, tak? No bo teraz prognozowanie jest dosyć modne w różnych dziedzinach, czy to właśnie w dostawie ciepła, czy w zużyciu wody. Tylko proszę Państwa, znając prognozę pogody, w odpowiednich godzinach dawać mniej, żeby nie pogorszyć komfortu cieplnego i na tej podstawie generować oszczędności energii. Także to nie chodzi o to, żeby dawać tyle, ile zaprognozujemy. Także oczywiście tutaj też metoda prognozowania zużycia ciepła musiała być odpowiednio przewidziana. Także ten proces, już jak powiedziałem, jest realizowany i w budynku, i na nadrzędnym systemie informatycznym, które komunikują się, integrują ze sobą. Także tutaj i pod kątem łączności, jakby też bezpieczeństwa danych musiało być to wszystko dopracowane. Tak? Mamy różne poziomy dostępu, oczywiście, czy to superadmin, admin do tego systemu, żeby zmienić ustawienia, żeby tutaj udostępnić. Mamy też dostęp jako użytkownik, że ktoś może tylko patrzeć, a nie może nic, że tak powiem, zmieniać, bo mimo wszystko tutaj ma się wpływ na dostawę ciepła do budynku. Także w ramach tego możemy dodatkowo obniżać temperaturę wewnętrzną w wybranych godzinach. Możemy w odpowiedni sposób też przewidywać szczególnie te korzystne warunki atmosferyczne, tak, które wpływają na ilość ciepła dostarczaną do budynku, czyli wzrost temperatury zewnętrznej spodziewane nasłonecznienie. To jest wszystko zmienialne, ustawialne, także tak to zrobiliśmy, żeby można było to zmienić indywidualnie danego budynku, czy też później w innych strefach klimatycznych takie coś przewidzieć. Tu między innymi pokazanie obniżenie nocne temperatury w budynku czynności publicznych spowodowało o 21 było to obniżenie, spowodowało spadek mocy cieplnej. Także można powiedzieć, że budynki podpięte do tego rozwiązania mają możliwość, mamy wgląd do tego, co się dzieje, mamy realny wpływ jako użytkownicy na to, co się dzieje w budynku. Oczywiście my z założenia robimy to sami, tak, raczej jako osoby, można powiedzieć, doświadczone w tym zakresie, nie sugerujemy na początku robić tego takim, można powiedzieć, użytkownikom, którzy się w tym aż tak nie znają, tylko muszą jakby zaufać nam w tym zakresie. Tutaj pokazane jest, w jaki sposób nasz system z wyprzedzeniem zadziałał na pojawiające się nasłonecznienie, także widać, ta czarna linia to jest temperatura zewnętrzna mierzona.
to jest nasłonecznienie prognozowane, nastawy wcześniej z temperatury zewnętrznej zostały wysłane wcześniej i dzięki temu nasz system już z wyprzedzeniem obniżył moc cieplną. Także wykorzystując bezwładność cieplną i budynku i systemu ogrzewania bez pogorszenia komfortu cieplnego. Także proszę Państwa, z tego też biorą się m.in. oszczędności. Tutaj przykładowe wyniki będą pokazane dla jednego z budynków, których był analizowany. Tutaj w projekcie teraz będzie już kolejny, trzeci sezon ogrzewczy, w którym podłączonych jest 9 budynków w Świdniku i 4 budynki Urzędu Miasta w Lublinie. Także to już jest trzeci sezon, nie były zgłaszane żadne uwagi, także teraz jest wiele podmiotów zainteresowanych tym rozwiązaniem. Proces wdrożeniowy jest dosyć ciężki z uwagi na to, że generujemy oszczędności energii i dostawcy ciepła nie są zbytnio tym zainteresowani. Jeżeli mają wpływ, to mogą nam po prostu odmówić. Tak? Jeżeli podmiot ma swój węzeł, to wtedy już nie mają takiej możliwości. Ale wiele węzłów jest przedsiębiorstw energetyki cieplnej, i wtedy mają realny wpływ i mogą taką inwestycję zablokować. Także proszę Państwa, jeżeli chodzi o temperaturę zasilenia, to widzimy, została ona zmniejszona. My cały czas nie zmniejszamy dostawy ciepła do budynku, tylko zmniejszamy ją w wybranych momentach czasu i w odpowiedni sposób, tak żeby tutaj nie pogorszyć tego komfortu cieplnego użytkowników. Także widać, zostało zmniejszone to w przykładowym budynku temperatura w zasileniu. Zostało dzięki temu wygenerowane zmniejszenie zużycia mocy cieplnej, jak także zużycie ciepła, tak, w tym obiekcie akurat. Ale proszę Państwa, bardziej takie dane reprezentatywne to będą dla porównania różnych sezonów ogrzewania. Tutaj przykładowe zużycie ciepła w tych budynkach, które analizowaliśmy. Tu widać akurat na przykład budynek jeden z Świdniku, to jest budynek drugi, ten większy Urzędu Miasta w Lublinie. I jak widać, to jest już skorygowane zużycie ciepła, czyli sprowadzone do standardowego sezonu ogrzewania, żeby można było porównywać to zużycie, bo tak nie można po prostu wziąć sobie zużycie ciepła z jednego sezonu i porównać z drugim, bo są inne warunki atmosferyczne. Także to już jest skorygowane zużycie ciepła taką powszechnie stosowaną metodologią w branży inżynierskiej, wykorzystującą tak zwaną liczbę stopniową. No i widzimy, jest tutaj obniżenie zużycia ciepła. Tutaj to jest akurat budynek Urzędu Miasta. Biorąc pod uwagę wcześniejsze lata, jest obniżenie, tutaj jest mniej więcej porównywalne, ale proszę Państwa, tutaj ten budynek był pusty podczas COVID-u, tak, więc tam było wszystko pozakręcane, więc my już w tym poprzednim sezonie ogrzewczym, raczej 2 sezony ogrzewcze, tak wcześniej, to proszę Państwa zmniejszyliśmy to zużycie ciepła w widoczny sposób. Także jeżeli chodzi o zmniejszenie, to średnio to zmniejszenie zużycia ciepła jest od tutaj 8,3, to jest budynek pana prezydenta w Lublinie, więc tam musieliśmy być bardzo, bardzo ostrożni ze wszystkim, chociaż jest duży potencjał jeszcze teraz wykorzystywany właśnie w kolejnych sezonach na zmniejszenie zużycia energii, także można powiedzieć średnio powyżej 10%, ale były budynki i 19% oszczędności. Także im większy budynek, im bardziej rozległy system ogrzewania, tym większe możliwe oszczędności. Także jak widać, system bardzo prosty do wdrożenia. Tutaj publikacje w takich dosyć wiodących czasopismach z naszej dziedziny. Także zespół był dosyć zadowolony, w którym realizowaliśmy projekt, bo każdy członek zespołu był zintegrowany w publikacjach. Jeżeli chodzi o podsumowanie, to system jest prosty do wdrożenia, czas instalacji do 2 godzin, oszczędności zużycia ciepła około 10%, czas zwrotu poniesionych nakładów poniżej jednego sezonu ogrzewczego. Jak jest większy budynek, to proszę Państwa czasami to jest 0,2 sezonu ogrzewczego, czas zwrotu. Tak jak mówię, tutaj inwestorzy są bardzo ostrożni przed instalacją, także mimo że system jest bardzo prosty do wdrożenia, blokującym jest PEC, PC są blokującym, chociaż teraz mamy trochę inny pomysł na dotarcie do nich, także będziemy go teraz realizowali w innych PEC-ach w Polsce. Także będziemy współpracować po prostu z PEC-ami, nie można im, że tak powiem, wszystkiego zabrać, bo to jest dla nich strata, także mamy już inny sposób. Natomiast inwestorzy też są bardzo ostrożni, tak? Mimo że to jest system, jak mówimy, do wdrożenia, czas zwrotu inwestycji około 0,2 sezonu ogrzewczego, to czasami też się zastanawiają, tak? Jednak osoby się boją, to jest ogrzewanie, tak? No nie wiem, tak. Są pewne kwestie, chociaż system, można powiedzieć, nie przeszkadza użytkownikom w użytkowaniu, w instalacji, ponieważ instalujemy to centralnie, tak?
Jeżeli by trzeba było wchodzić do mieszkań, no to zdecydowanie to było utrudnione. Tak? Wejście do mieszkań powoduje to, że jak jedna, dwie osoby się nie zgadzają, to już jest cały czas problem. Także tutaj wymiana też zaworów termostatycznych. Jeżeli coś nie jest obowiązkowe w prawie, to często to osoby nie zastanawiają się. To akurat nie jest obowiązkowe, ale jak jeszcze koszty wzrosną, no to wydaje mi się, że jeszcze będzie większe zainteresowanie tą kwestią. Sugerowany plan wdrożenia w takich obiektach, no to jest wstępny wybór budynków do instalacji. My wtedy robimy taką kalkulację i później wysyłamy pismo do PEC-u wspólnie z inwestorem o wyrażenie zgody. Sprawdzamy przy okazji czynniki temperatury zewnętrznej, sprawdzamy później jaka jest tutaj możliwość pomiaru dostawy ciepła do budynku w zakresie centralnego ogrzewania i następnie jeszcze jest tutaj zapewnienie dostępu do internetu, jak także zakup tego modułu, no i zainstalowanie całości. Także proces jest dosyć prosty, jest on opracowany, także między innymi teraz będą wdrożenia w Olsztynie, też większość budynków Politechniki Lubelskiej będzie są zakupione moduły i będzie sterowana prognozowo. Także no to są duże oszczędności, tak? Jak to się 10% od tego odejmuje, to jak każdy wie, ile jego budynek, ogrzanie budynku kosztuje w poprzednim sezonie, w tym będzie pewnie więcej, tak, jeszcze to widać można, jaki to jest czas zwrotu, tak, przy danym obiekcie. Dziękuję za uwagę.